Nie kręć tego! Witamy bardzo serdecznie po ciężkim meczu. Oh, there goes a pane of glass on a gigantic Blue Jays hit. Nigdy tak nie zmęczyłem stojąc. Jesteśmy gośćmi tym razem, my jesteśmy gośćmi drużyny Łotry, tak? Dobrze, Tak, dobrze, bardzo dobrze. Drużyny Łotry, jesteśmy na lodowisku drużyny Krakowia, tak? Tak. Bardzo dobrze. Dzisiaj graliśmy pierwszy raz w życiu w hokeja i nie tylko graliśmy pierwszy raz w życiu, tylko nawet jeździliśmy pierwszy raz w życiu na łyżwach. Ja, Kasia podobno też. I co, jak oceniacie nasze próby? Słuchajcie, drodzy telewidzowie, kanałowidzowie, wielki szacun, bo Mikołaj wcielił się, no nie wcielił się w rolę bramkarza, był bramkarzem, a to myślę, że jest moment, kiedy człowiek czuje się bezsilny. Jak się czułeś? Ja się próbowałem utrzymać na lodzie, więc nie wiem, co się działo. Nie, ale wiem o co ci chodzi. Jeszcze trochę i już bym poczuł tą bezsiłę, bo jak już tak mocniej te krążki latały, to już zaczynałem. Natomiast wielki szacun za to, że przyjechaliście, że odważyliście, że jesteście naszymi gośćmi tutaj i mamy nadzieję, że łyknęliście bakcyla hokeja. Tak, ja bardzo łyknąłem, bo to jest taka nasza metamorfoza z rock'n'rollowców, sportowców. I pomyślałem sobie, że skoro tu jesteśmy, to fajnie byłoby zachęcić jakoś ludzi, którzy do tej pory z hokejem, tak jak my, nie mieli do czynienia. I co, ja mogę powiedzieć tylko, że oczywiście można zacząć od joggingu albo nordic walkingu, ale właściwie po co się ograniczać? Hokej też jest super na pierwszy raz, prawda? Jeżeli macie gdzieś w mieście lodowisko, a raczej większość miast ma, to na pewno gdzieś po nocach na tym lodowisku ćwiczą sobie drużyny amatorskie i one was bardzo chętnie przygarną. Tych drużyn jest sporo, o różnym poziomie umiejętności, ale jedno co łączy te drużyny, fanatyzm w oddaniu i naprawdę poważna pasja. Tu wiesz, jak jest gra, jak ja słuchaj się pierwszy raz wszedłem tego stałem na obronie, to już na wczoraj Janie. Wiesz, jak tam lądowali normalnie. To tak nadupcało i te krążki były tak mocne i wiesz, i koleś do mnie cały czas trzymaj pozycję. Naprawdę szeregowy Brian. Ta minuta się po prostu dłużyła jak... Nasza drużyna powstała 12 lat temu i składa się praktycznie z samych amatorów. Mamy jednego ligowca byłego, to jest nasz pan trener, a pozostali to są wszyscy zawodnicy typowo amatorscy. I to było tak, można powiedzieć, jak my, że na przykład ktoś przychodzi i o fajnie, chce być... No chce większość tak zaczynała, że po prostu zaczynała od zera. Od zera tam... Ale dokładnie tak samo, jak na przykład my się No przewracamy, pewnie uczyli się nie. przewracać. Pewnie w młodszym wieku zaczęli jeździć na łyżwach, nie w tak późnym wieku. No ja już jeżdżę chyba tam 20 czy 25 lat na łyżwach, także... To dużo tłumaczy. ale niektórzy jeżdżą 25 lat na łyżwach, mając lat 30, prawda? O kurczę. No i to jest różnica później w umiejętnościach. No ale generalnie raczej chodzi o zabawę i o fajne spędzanie czasu. Tak, to w chodzi. tej drużynie, tak zrozumiałem. U nas tak? przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę. U nas nie chodzi w ogóle o jakieś, nie wiem, żebyśmy zdobywali jakieś tytuły, tylko po prostu, żebyśmy się fajnie bawili, żeby Ale była czy tego fajna atmosfera. elementu sportowego w ogóle nie ma? Nie, no jest ten element sportowy, ale nie ma nastawienia na mistrza świata. Człowieku, jakie tu są, wiesz, napinki czasem na treningach, to oczywiście, że wiesz, no nie da się uniknąć elementu rywalizacji, bo jak przychodzisz na takie nocne spotkanie typu ustawka i drużyna przyjeżdża z Oświęcimia czy Torunia, no to jak się chłopaki i koguciki spotkają na lodowisku, to i zdarzało się tak, że pięści poszły w ruch. To się nie da tego uniknąć. Na razie tylko stoisz, nie? No. Się nie schylałeś, nie ruszałeś nogami, nie musiałeś wstawać. Wiem. No. Jeszcze nigdy tak nie zmęczyłem stojąc. A jeszcze chciałem się o jedną rzecz spytać, taką bardziej techniczną, ale myślę, że ciekawa, zwłaszcza dla ludzi, którzy tak jak my grają i mają podobne doświadczenia.
Bo no, w muzyce jest tak, że no, można porównać taką naszą próbę do waszego treningu, prawda? Czyli my przychodzimy na próbę i mamy do popracowania nad pewnymi konkretnymi rzeczami. Nie wiem, mamy na przykład poćwiczyć jakiś utwór albo przygotować się do koncertu i mamy taki, można powiedzieć, plan treningowy próby. Czy w takiej drużynie jak wasza też jest coś takiego? Bo dzisiaj to wiadomo, był luźny trening. Tak, jest, Troszeczkę jest, wam jest. zepsuliśmy naszą obecnością, a wprowadziliśmy przynajmniej element wesołego nieładu. Tak. Ale czy jak jesteście sami, to macie taki trening, że jest jakieś parę tam punktów do odhaczenia? Że Jest. jakaś strategia? Załóżmy, jak mamy 1,5 godziny treningu, to godzina jest trening, a pół godziny gry. Także mamy Takie, tam... wiesz, stałe elementy, tak jak ty masz rozgrzewki, jakieś arpeggia, rozciąganie mięśni, prawda? No Czyli to jest wszystko. Oczywiście, Jest, że tak. jest, To są, jest, wiesz, jest. całe jak takie fragmenty układów choreograficznych właściwie, te ćwiczenia, jakieś najazdy, udawanie ataków dwóch zawodników tercji, wiesz, to wszystko, chętnie podeślemy filmiki tym, których Tak, zainteresujemy. nie jest ale tak, że przychodzimy na trening, rzucamy krążek na środek i gramy cały... jesteśmy punkowcami, to nie jest punk rock, to jest raczej taki lekki prog metal, ale z punkiem. Zresztą ja bardzo lubię, słuchajcie, sobie przeliczać hokeistów na różnych gitarzystów. Ja bym cię porównał, tak myślę, on się Vernon Reid nazywa chyba, z Living Color, nie taki gadaj, to jest freak. On, wiesz, komplement bez sprzętu bardzo i tak dalej, więc tak myślę, że bramka, nasz Piotr Szlachetka, który tutaj sobie siedzi, Właśnie bardzo kojarzy mi dziękujemy, się... bo ja dzisiaj bramkarzowi zepsułem całkiem trening, zabrałem mu strój cały, wyposażenie, Nie wygląda na niezadowolonego. ale miał ekwiwalent. Wolny weekend to wolny weekend. Ale Piotr Szlachetka to jest właśnie taki trochę living color nasz. I tak naprawdę, wiesz, wiele elementów jest wspólnych z muzyką i ze stylem jazdy albo sposobem jazdy. Jakub Skóra, prezes, to mi się kojarzy z basistą Nirwany na przykład. O. To Tak. dobrze czy źle? No I powiem tak, ci, i że tak. z tym kijem jak jechałeś dzisiaj na mnie, no to bo on ten taki duży jest ten basista. siermierznie, nie? Taki, można poczuć prosto, respekt. ale jak pieprzy to w punkt. I jeszcze taką poważną twarz miałeś, to myślę, no ładnie, jak dostanę to... Ale na szczęście jakoś się udało. Nawet obroniłem. Ale był tutaj na meczu, udało mi się zaciągnąć Wacka z Decapitated. O. Tak, był taki mecz halloweenowy, uprosiłem go, chodź z dzieciakami i faktycznie całą rodzinką wpadli. Ale nie grał. Proszę, nie grał, ale też mu No to przeliczałem. wyzwanie tam, wiesz, teraz. Byliśmy- Dekapy. Czekamy Tak. na lodowisku. No, odważycie się. Oglądaliśmy mecz z trybun. tak. To co, to ja bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Gośćmi, właśnie, czy my byliśmy gośćmi. Gościliśmy się u. Tak, gościliśmy się u drużyny Łotry. Jakub Skóra, prezes i Adam Tost Grzanka, znany Zwykły czeladnik. influencer, Dzięki. a jednocześnie hokeista. Do zobaczenia na lodowisku. Hokej Do zobaczenia na lodowisku. Ian Crosby, unbelievable goal! He flipped it up to himself and then into the back of the net. And hand-eye extraordinaire, Sidney Crosby. Witamy. Witamy w kolejnym Okręcie. okręciu. Jak doszło do tego, że zagraliście w hokeja? To bardzo ciekawa historia jest, ponieważ spotkaliśmy Adama Grzankę na chyba ostatnim koncercie trasy Dzikie Pola, I okazało się, że on gra w hokeja hobbystycznie. a on już wtedy zaprosił nas na mecz hokejowy i stwierdziliśmy, że dobra, to wpadniemy i nakręcimy, jak chłopaki grają. No i stwierdziliśmy, że spoko, jasne, czemu nie. A tak naprawdę to Marcin, który jest czołowym fanem hokeja w tym zespole, zdecydował za nas. I my nie mieliśmy nic do gadania. I jakoś wtedy nie spodziewałem się, że sam będę musiał zagrać.
Tego się bałam. Wszystkiego. Nie spodziewałem się niczego, ponieważ się bałem. Bałem się, że się wywrócę oczywiście i zrobię sobie coś w rękę i nie będę mógł grać. Bałam się, czy się nie skompromituję, czy nie okaże się największą łamagą świata, czy w ogóle ustoję na tym lodzie w tych łyżwach, nie mówiąc o jeżdżeniu. Więc jak to zwykłem robić w życiu, po prostu nie myślałem o tym, tylko poszedłem na żywioł. A jak się później okazało, pojechałem na łyżwach na ten żywioł. I w ogóle czy sobie czegoś nie połamię na tym lodowisku, zwłaszcza po tym się bałam tego, jak Marcin nam pokazał kilka co krwawszych filmików hokejowych. I don't know what's going to go on. Don't know what's going to happen. Somebody's been hit. Somebody's been hit. Somebody's been hit. He has it. Oh no! Fuck it! No! A bałem się głównie jakiejś kontuzji, która by mi uniemożliwiła granie. I tak to życie zweryfikowało zupełnie bezpodstawnie. Jakie było moje doświadczenie z łyżwami? Jeździłam jako dziecko. Tutaj w Legnicy mamy taki kozi staw zwany też Wenecją, który co roku zamarzał i tam sobie jeździłam. A potem jako dorosła już właściwie nie miałam styczności z łyżwami. Nigdy w życiu nie miałem łyżew na nogach, nawet nie miałem ich w rękach. Zupełnie nic nie miałem wspólnego, może oprócz tego, że z moją córką, jak była mała, to byłem parę razy na łyżwach, w sensie zaprowadzałem ją, patrzyłem jak jeździ i odprowadzałem. I to był cały mój kontakt z łyżwami. A ze sportów zimowych to raz miałam na nogach narty. Nie to, że jeździłam, miałam na nogach. Założyłam je i jak tylko poczułam, że jadę, to spanikowałam i stwierdziłam, że dobra, to chyba nie jest dla mnie, więc je ściągnęłam. No i tak zakończyła się moja przygoda ze sportami zimowymi. A jeszcze oglądałem, jak byłem młody, Katarinę Witt, która łyżwiarstwo figurowe uprawiała i jakoś tak podobała mi się, ale nie wiem, czy powinienem się tym chwalić, bo nie wiem, jak ona wyglądała. Tak naprawdę to były lata 80., więc mogła wyglądać różnie. Czy wiedziałam cokolwiek o hokeju wcześniej? Niewiele. Trochę kojarzyłam. Wiedziałam, co to jest NHL. Nie miałem żadnego pojęcia o hokeju. No jakoś sporty mnie szczególnie nie interesowały. Po prostu kojarzyłem to, że to jest taka piłka nożna na lodzie, za co teraz pewnie dostałbym opieprz od wszystkich. No nie miałem za bardzo pojęcia. Wiedziałem tylko, że jakoś to jest taka dyscyplina sportu, że Czechy i Szwecja w tym uczestniczą w dużym stopniu, i Kanada. I to było wszystko, co wiedziałem o hokeju. Wiedziałam, że Czesi lubią grać i że jest to ich taki ulubiony sport. Wiedziałam, że było 2 zawodników w NHL polskich i to był Oliwa i Czerkawski. Dobrze mówię? Kojarzyłam Wayne'a Gretzkiego, który kiedyś oglądałam taki filmik o nim, że był tak dobry w tym, co robił, miał taki talent, że tak naprawdę miał przekichane na początku, bo wszyscy się na niego wkurzali. Znaczy nie wszyscy, ale no. Wayne Gretzky almost gave up the sport for good because he was so sick of other kids' parents booing him at hockey games. I co jeszcze wiedziałam? Że jest to dosyć brutalna gra i dlatego bardziej mi się kojarzyło, że jest to gra dla mężczyzn, no bo babki to głupio wyglądają bez zębów. Kind of run into by Ward, and now Johnson gets taken down. And now we have a bit of a melee here. Now we have some pushing and shoving, and now not sure if the benches will empty here. We have some pushing, some punches being thrown in the far side boards. Look at this. Jakie moje było pierwsze wrażenie, jak zobaczyłam lodowisko? Chciałam uciekać. I miałam duże wątpliwości, czy w ogóle co my tu robimy i czy sobie poradzimy. I naprawdę chciałam uciekać, ale myślę, że nie tylko ja, bo Mikołaj miał podobną minę do mnie. Przerażenie, zmroziło mnie dosłownie i w przenośni. No bo jak już zobaczyłem to lodowisko i pomyślałem sobie, że będę musiał na takiej cieniutkiej blaszce po tym jeździć, to pomyślałem sobie, że nie, to się nie może udać. Ale zostaliśmy i fajnie, cieszę się, bo było naprawdę super.
Bo właśnie, bo to jest bardzo ważna rzecz, bo teraz Percival przestaje być rock'n'rollowcami i zaczyna być sportowcami. I zaczniemy od najprostszej dyscypliny sportowej, jaka może przyjść komukolwiek do głowy, czyli od hokeja. Jakie było moje wrażenie po założeniu stroju? Tak, te stroje są ogromne, wielkie i ja też się czułam taka wielka po założeniu tego i było mi dziwnie i nienaturalnie i ciężko było się w tym poruszać. Ledwo doczłapałam się do lodowiska i jakoś tam wlazłam na to i pierwsze pół godziny to spędziłam przy barierkach, ponieważ bałam się upadku na lodowisko. Ale potem Adam Grzęka podpowiedział mi, że mam tyle ochraniaczy na sobie, że właściwie nie ma się czego bać, nic nie mogę sobie zrobić. No i faktycznie spróbowałam, się okazało, że uczucie jest takie, jakby się upadało na poduszki. Więc wtedy już oderwałam się od tych barierek i wyjechałam na środek lodowiska i już nawet zaczęłam używać tego kija. I chyba nawet strzeliłam jedną bramkę, tak mi się wydaje. No i wtedy już było spoko. Ale nie powiem, żebym była jakimś naturalnym talentem hokejowym. W ogóle jak zobaczyłem ten strój, ilość elementów, to zapomniałem o tym, co będę za chwilę robił i że lód, i że niebezpieczeństwo, ponieważ przytłoczyła mnie sam sposób ubierania się, no bo musiałem się ubrać w strój bramkarza, czyli najbardziej skomplikowany chyba strój, jeżeli chodzi o drużynę hokejową. Więc trwało to długo i totalnie mnie pochłonęło i nawet nie pamiętam wrażeń, bo skupiłem się na 100% na tym, żeby w ogóle w odpowiedniej kolejności to wszystko pozakładać i się w ten strój ubrać. A samo wyjście na lodowisko też okazało się niezłym wyczynem, bo najtrudniejsze nie było to, żeby wyjść na lód, najtrudniejsze było to, żeby w ogóle dojść do tego miejsca, z którego się na lód wychodzi, bo już to wyczerpało 99,9% moich sił wszystkich. Jak wspominam to teraz? Wspominam bardzo dobrze, było to świetne doświadczenie. Mam nadzieję, że jeszcze znajdziemy czas, żeby zagrać ponownie. A ponieważ graliśmy po raz pierwszy w swoim życiu, więc mieliśmy okazję przełamać wiele swoich strachów, wiele swoich obaw i w związku z tym to przyniosło nam też dużo satysfakcji i cieszę się, że nam się udało. Ja jestem bardzo zadowolona i no, bardzo miło to wspominam. Słuchajcie, hokej, po prostu polecam wszystkim. To jest proste. Zakładasz przez pół godziny strój, potem jeździsz, bronisz bramki, strzelasz gole i w ogóle wspaniały sport, w ogóle nie jest niebezpieczny. Właściwie to jest bardzo bezpiecznie, a zwłaszcza w stroju bramkarza. Ja w końcu, patrząc jak wszyscy się radośnie wywracają, pomyślałem sobie, że też bym chociaż jedną wywrotkę zaliczył, żeby mieć jakieś wspomnienia. Okazało się, że to jest trudne w stroju bramkarza. Żeby wywrócić się w stroju bramkarza jest naprawdę trudno. Prędzej można zasnąć na tej bramce, podtrzymywany przez całą tą konstrukcję. No ale troszeczkę się pomęczyłem i się wywaliłem raz przynajmniej, żeby było, że się wywaliłem. Także wspominam bardzo dobrze i było fajnie. Czy zachęcam do hokeja i czy polecam? Oczywiście, że tak, bo jest to naprawdę świetny sport, świetna rozrywka, jest trochę niedoceniany w Polsce hokej, nie wiem czemu właściwie, ale jest naprawdę super i polecam każdemu, babeczki też grają jakby co, także nie ma się czego obawiać i polecam bardzo. Bardzo polecam i bardzo zachęcam. To jest naprawdę wspaniały sport i nie jest wcale niebezpieczny na tym poziomie, na którym my to robiliśmy. Wymaga na pewno dużej kondycji, co jest akurat w tym fajne. Bardzo polecam, bardzo jest to od strony grającego zapewnia wiele różnych fajnych wrażeń i doznań i jest przyjemne też, naprawdę jest przyjemne. Ze stroju bramkarza wskoczy w taki, to skrzydła masz. To jest taka dysproporcja, a ja nie zapomnę w urodziny tego uczucia bezsilności, jak 10-letni chłopiec strzelał mi karne i nie wiedziałem kompletnie, którą kończyną przyjąć krążek, który mi tak między nogi leciał.
Może zastanawiacie się, dlaczego wypuszczamy kolejne NKT, skoro nie ma jeszcze odcinka B do poprzedniego. Otóż najzwyczajniej w świecie przytłoczyła nas ilość spraw bieżących, które musimy ogarnąć i po prostu zabrakło nam czasu na dokończenie odcinka B. Dlatego zdecydowaliśmy się na taki manewr, że najpierw wypuszczamy kolejne NKT, żeby nie zostawiać Was z niczym. A klip, który przygotowujemy, wymaga dużo czasu, dużo pracy. Marcin biedny dwoi się i troi i robi co może naprawdę. I zapewniam Was, że na pewno się doczekacie i że naprawdę warto czekać. Sama czekam z niecierpliwością, ponieważ podczas kręcenia bardzo się nacierpiałam, namarzłam. Zresztą nie tylko ja. Ja pilnowałem, żeby nie ucierpiały żadne zwierzęta, ale nie gwarantuję, że jakieś Kasie nie ucierpiały podczas kręcenia klipu. Także czekajcie, bo warto. Dostaniecie. Pewnie zastanawiacie się, co z odcinkiem B do aktualnego naszego Nie Kręć Tego. Otóż będzie, ponieważ nie zamierzamy zrobić czegoś takiego, że skoro nam się przesunęło, to nie będzie. Będzie, tylko że też przesunięty. Ale będzie za to wspaniały, super, najlepszy na świecie. Na pewno znacie utwór Oidido, prawda? Zwłaszcza z gry Wiedźmin. Ale to będzie nowe, lepsze Oidido, bo to będzie Oidido w wersji metalowej. I niesamowity, ale to niesamowity jest klip, który już niedługo będziecie mogli zobaczyć. To by było na tyle. Dziękujemy Wam za oglądanie, za to, że byliście z nami i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Tutaj na dole macie taki przycisk, co się stało? Na dole macie taki przycisk, subskrybuj. Na Facebooku już żeśmy przekroczyli 50 000, a tu jest szansa, że drugie. Jak zrobicie to pod tym odcinkiem, to możecie napisać w komentarzach, co mamy zrobić w następnym odcinku, a my tego nie uwzględnimy. Także subskrybujcie, naciskajcie ten dzwoneczek, co dzwoni i do zobaczenia następnym razem.